Czerwiec 1862 roku. Potężna armia Unii, dowodzona przez generała George'a McClellana, stoi u wrót Richmond. Zdobycie stolicy będzie oznaczało upadek całej Konfederacji. Dowodzący siłami konfederatów generał Robert E. Lee opracowuje niezwykle ryzykowny plan. Armia Unii jest nierówno podzielona przez rzekę Chickahominy. Po jej północnej stronie stoi zaledwie jeden korpus, generała Portera. Lee opuszcza większą częścią swojej armii umocnienia przed Richmond i przechodzi na północną stronę rzeki Chickahominy, aby zaskakującym uderzeniem zniszczyć korpus Portera. Tym ruchem odsłania jednak drogę do stolicy Konfederacji bronionej przez garstkę obrońców. Jeśli Unia uderzy, Richmond zostanie zdobyte. McClellan nie zdaje sobie jednak sprawy z manewru generała Lee. W konsekwencji nie wydaje rozkazu ataku, ale również nie wzmacnia sił na północy. Osamotniony korpus generała Portera będzie walczył z przeważającymi siłami Konfederacji. Siły Unii zajmują jednak doskonałe pozycje, a wojska Konfederacji przybywają na pole bitwy bardzo późno. Czy generał Lee zdoła rozbić korpus Portera przed zapadnięciem zmroku? Czy jeden z najbardziej ryzykownych manewrów wojny secesyjnej przyniesie sukces? Jest 27 czerwca 1862 roku. Zaczynamy o godzinie 14, czyli ustawiłem godzinę drugą. Tutaj już na naszym zegarze tury. Do 21 gramy, czyli 7 tur. Tymi punktami strategicznymi jest wzgórze Łata, tutaj następne wzgórze i most, jeden z dwóch mostów na rzece Chickahominy. Dobrej zabawy, zaczynamy. Dowództwo Unii ma problem z rozstawieniem swoich szczupłych sił na polu bitwy. Gdzie zaatakuje przeciwnik? Tu jest, tu, tak, bo tu nie ma mocniej. Tak? Z lewej. Dobrze, a tu mamy też 3 brygady? Tu są też 3, wszędzie 3. Panie generale, jakie prognozy? Dobrze, to zobaczymy, czy mają zasięg. Bitwa rozpoczyna się o godzinie 14. Na początku starcia Konfederaci dysponują zaledwie jedną dywizją generała A.P. Hilla, liczącą 6 brygad. Generał Lee decyduje się wstrzymać atak do czasu przybycia większych sił. Dywizja Hilla ma wykonać marsz ku centrum pozycji Konfederatów. Generałowie Unii dostrzegają wielką szansę. Na flankę maszerujących jednostek Hilla spada nawała artyleryjska, która rozbija jedną z brygad. Unia jest zwycięska. No dobrze, to jedziemy dalej. Wykalkulowane straty. Wiedziałem, że do mnie strzelą. Hill musi. Nie będą mieli dosięgu. Ale ja mam inny plan. Czyli kolejna brygada z dywizji Hilla została postrzelana, już przeżyła, przez artylerię Unii. Wrzucamy, bo Tak, teraz w tej turze to... na razie co oni będą robić? Nic innego nie będą robić. Jest godzina 15. Radość Unii zostaje zakłócona przez pojawienie się dwóch nowych konfederackich dywizji. Longstreeta w pobliżu Gaines Mill House i Ewella przy Gaines Mill. Na pole bitwy przybywa również generał Stonewall Jackson. W jednej chwili liczebność konfederatów zaczyna dorównywać Unii. Następne dywizje są w drodze. Artyleria Longstreeta ze wzgórza ostrzeliwuje po drugiej stronie rzeki znajdującą się artylerię Iresa. W zasadzie statystycznie to jej nie ma. Czuć, na razie tylko automat. 5 jest. Konfederaci chcą przegrupować swoje siły. 3 dywizje wystarczą do rozpoczęcia ataku. Jednakże w tej turze to Unia zdobywa inicjatywę. Ostrzał artylerii rozbija kolejną brygadę z dywizji Hilla. Straty konfederatów rosną, a nie rozpoczęli oni jeszcze właściwego ataku. Godzina 16. Po wschodniej stronie pola bitwy pojawia się kolejna dywizja konfederatów dowodzona przez D.H. Hilla. Jej obecność stanowi śmiertelne zagrożenie dla prawej flanki wojsk Unii. Ale duże straty od ostrzału artylerii sprawiają, że generał Lee postępuje ostrożnie.
Ewell i Longstreet posuwają się tylko nieznacznie naprzód, a AP Hill wycofuje się za osłonę lasu. Każda upływająca godzina przybliża czas zachodu słońca i końca bitwy. Jak pan generał ocenia sytuację na polu bitwy o godzinie 16? O, widzę, że przeciwnik nie dał rozkazu. Dobra, no to nic, to stoi, nie? To stoi. Ciekawie. Sykes nie zdał rozkazu o godzinie 16. Dużo tej artylerii. Zastanawiasz się, czy iść drogą A, czy drogą B? Czyli co, artyleria korpuśna Dobra, nie ma, ale są 4 trafienia. strzela do dywizji tutaj i z brygad dywizji Ewella. Rzut morale. No chyba tak. Jeden. Godzina 17. Generał Porter zamierza osłonić swoją skrajną prawą flankę za pomocą kawalerii. Jego siły są jednak zbyt szczupłe, żeby wydzielić jakiekolwiek dodatkowe brygady z centrum. Szczęśliwie dla Unii nadchodzą pierwsze posiłki w postaci dywizji generała Slocuma, która przekroczyła rzekę i zajęła pozycję na wzgórzu. Konfederaci również otrzymują wsparcie. Na pole bitwy przybywają kolejne dywizje. Widząc upływający czas, generał Lee koncentruje prawie cały korpus generała Jacksona do jednego rozstrzygającego ataku w centrum pozycji Unii. Jednocześnie w kierunku lewego skrzydła Unii podchodzą również dywizje AP Hilla i Longstreeta. Następna godzina może być rozstrzygająca dla całej bitwy. Osiemnasta. Konfederaci otrzymują kolejne posiłki. W pobliżu Old Cold Harbor pojawiają się 4 brygady z dywizji generała Windera. Generał Lee dysponuje teraz olbrzymią przewagą nad wojskami Unii. Czy uda mu się ją wykorzystać? Generał Porter wierzy, że nadchodzące dla niego posiłki i zachód słońca pozwolą mu utrzymać swoje pozycje. Konfederaci dokonują jednak przełamania w centrum Unii. Los bitwy wisi na włosku. O godzinie 19 klęska Unii wydaje się być przypieczętowana. Centrum jest przełamane. Korpus Jacksona napiera na lewe skrzydło, zaś dywizja Windera może rozbić nieliczną kawalerię Unii i wyjść na tyły wojsk Portera. Konfederaci są pewni zwycięstwa. Na polu bitwy pojawia się jednak kolejna dywizja Unii, tym razem dowodzona przez generała Richardsona. Dodatkowo generał Jackson, który nie jest w swojej najlepszej dyspozycji, nie zdaje testu rozkazu i decyduje się wycofać i przegrupować swoje siły. Unia może złapać chwilę oddechu. W jednej chwili nadzieja powraca w szeregi wojsk generała Portera. Czy uda im się dotrwać do coraz bliższego wieczora?
zagrała nieporozumienie na korpus, na dywizję Longstreeta. I Longstreet przez to nie zdał rozkazu. Zostaje w miejscu. Przegraną już miałem w momencie, kiedy Jackson nie zdał. Sytuacja ogólna na początku ostatniej tury teoretycznie jest godzina 20. 7. tura bitwy. Po cofnięciu się Jacksona Winder znalazł się tutaj w pobliżu Old Core Harbor. Jackson jest trochę w rozproszeniu. Unia trzyma jeszcze wzgórze i drugie z tyłu dywizja Richardsona. Najcięższe walki są tutaj na Watts Hill. Aczkolwiek tutaj Unia się jednak trochę cofnęła, wykrwawiona pod naporem Longstreeta, Ewella i Hilla, który teraz nadchodzi z pomocą. To będzie szło do wsparcia, więc będzie próbowało flankować. Czyli z boku. Tak, to będzie szło za nią. Mamy 5. Jackson otoczył na wzgórzu Przynajmniej w końcu mu się udało. brygady Unii. Zabrałem kostki dla Czyli oni automatu nie zdają. więc automatycznie Generał Hill nie zdaje. zdał rozkazu i się Jest wycofał. agresywny, idzie 4 cale, bo nie dojdzie, bo blokuje cię twoja brygada. prawdopodobnie tak. Godzina 21. Bitwa dobiega końca. Wzgórze Łota jest w rękach Konfederacji, ale Unia obroniła pozostałe 2 punkty strategiczne. Generałowie mogą teraz policzyć punkty zwycięstwa. Dobra, ile punktów w takim razie? Jeżeli nie ma nic z celów, 7 podstawy, więc mam 7 i 5 za mniejsze straty. czyli 12 punktów, dobra. Ja mam 6. Nie, ja mam 6 tak za ten i No. Utrzymaj ponad połowę punktów strategicznych, tak. Swoją podstawę operacyjną, tak. Strać mniej podstawek, nie. Czyli 1, 2, wszystkie cele 100%, dowolne 2, 50%. czyli 50 Z tych podstawek, które ci w tej chwili zostały. Na pół, zaokrąglając w górę. No. Dobra, to masz 9. 9 i 6. 15. 15. Do? 0 ma remis. Tak. Mam 12. 15 do 12, tak, to jest jeszcze remis. No. Historycznie. Zremisowana bitwa. No nie, historyczne. No. Historycznie w praktyce Konfederaci ponieśli większe straty, Porter się po prostu wycofał. Tak, ale udało się Konfederatom dojść praktycznie do mostu. Tak, pod koniec dnia, nie? W następnej turze miałbym szansę coś zrobić No. jeszcze. Tylko za późno, czas, tak? Po prostu zmrok, zapadł zmrok. No. Jackson nie zdałby, bo jakby Jackson mi tu zdał, to ja w tej Jakby turze ci mam- zdał, to bym na niego tą kartę rzucił. Ale ja miałem wtedy opatrzność, którą potem użyłem w tej turze. Przecież tak. Nie no, bo tu żeś, Tak, tu żeś nie zdał i Tak. tu użyłeś opatrzności. Tak, żeby Longstreet poszedł do przodu. Ale nieporozumienie to ci zabiera te kostki. Nie, więc- nie zabrało mi z Longstreetem, a opatrzność użyłem jeszcze w jakiejś innej sytuacji, bo już No wiedziałem, to, że i no tak to nie. Jackson by ci nie zdał z nieporozumienia. No. Na Jacksonie to też inna sytuacja była. No ja wtedy na Jacksonie miałem więcej, w tej sytuacji miałem jeszcze kostki. Jakaś próba była. Mimo remisu Unia odniosła niewątpliwy sukces. Jej obrona była skuteczniejsza niż w rzeczywistości. Nasza bitwa pod Gaines Mill zmieniła zatem bieg historii. Czy wobec tak skutecznej obrony Portera generał McClellan wysłałby mu posiłki? Może zdecydowałby się uderzyć na Richmond, bronione przez nieliczne jednostki konfederatów? Napiszcie, co o tym myślicie i jak podobała wam się bitwa. Pamiętajcie także, aby zasubskrybować nasz kanał, gdzie będziemy publikować kolejne filmy dotyczące rozgrywek w Bogowie Wojny Lee. Dziękujemy i dobrego dnia.